Witajcie telewidzowie kolejnego dnia i zaraz wam coś pokażę w sumie, bo zgłosiliśmy wczoraj taki lekki problem i w sensie nie odezwali, ale już dzisiaj go rozwiązują. Mieliśmy trochę pościel brudną i no plamy były jakieś coś tam, to napisaliśmy do właścicieli i pani dzisiaj przyszła zmienić. Dzisiejszy dzień spędzamy osobno, przynajmniej do godzin wieczornych. Ja jadę tutaj na taki bazar, bardziej lokalny niż taki turystyczny. Jadę zobaczyć, jak to wygląda. Ja lubię takie klimaty. Marika zostaje, ma coś jeszcze tam do zrobienia i później sobie pochodzi po tych uliczkach. A tutaj tak samo chłopaki jak w Santa Marta chodzą i rapują. Musicie też dzisiaj nam wybaczyć dźwięk, bo transmitter nam się popsuł. Transmitter sam w sobie działa, ale on ma takie wymienne końcówki. W zależności jaki macie telefon, jakie wejście, no to wymieniacie sobie końcówki i podejrzewam, że ta końcówka nie działa, bo mikrofon jakby sam sobie świeci się, lampki się palą, tylko jak się podłącza do telefonu, no to on się nie chce połączyć z telefonem. No i tutaj jest ten problem, więc albo będzie trzeba wymienić tą końcówkę, no albo będzie trzeba kupić znowu cały zestaw mikrofonów, bo i tak jeden jest już zgubiony, więc i tak będziemy potrzebować dwóch. Także, no ale tutaj akurat nie ma gdzie teraz tego kupić, więc wybaczcie ten dźwięk. Wieczorami to te ulice tętniły życiem, a teraz spokój. Pewnie dzisiaj znowu na wieczór wyskoczą wszyscy. I dochodzę na ten plac, gdzie wczoraj byłem i gdzie jest co? Kto zgadnie? Ten piękny, żółty kościół. Teraz też inaczej wygląda niż wieczorem. W dzień sprzedają zdrowe przekąski, owoce, a wieczorem hamburgery, frytki. To, co ja wczoraj wziąłem. Ale dobra, idę dalej, bo mam dzisiaj kawałek drogi do przejścia, mam ponad 40 minut jeszcze. To też jest piękne, jak potrafią wydobyć kolory, barwy swojego narodu Kolumbijczycy. I tutaj widzicie pomarańczowy, niebieski, czerwony. Dobra knajpa mi się trafiła po drodze, więc nawet nie będę szukał dłużej. Tak się nazywa ta knajpa, patrzcie. Tutaj jest takie menu stare rozpisane, zresztą knajpa też wygląda w takim stylu stołówkowym. Ja takie klimaty lubię, więc ja siadam i zamawiam. Ceny też mają naprawdę przystępne, a wręcz bardzo dobre ceny, co ja gadam, jakie przystępne, no bo na przykład mięso bisteka, którego często jadam tutaj, z zupą kosztuje tylko 15 000, czyli 13,50. Jest moje jedzenie, od razu wszystko pani przyniosła, jest zupa, jest kompot, jest bistek, ryż, fasola, do tego banan, jakaś sałatka, biorę się za jedzeniem. Czas na zupę. Gorąca. O, uwielbiam te ich zupy. Ta jest taka lekko trochę kwaśnawa, trochę jakby jakaś szczawiówka, aczkolwiek szczawiu tutaj na pewno nie ma. Bardzo dobra zupa. Jedyny minus tej zupy tylko, że nie ma ziemniaków, ale jest kawał juki. Teraz czas na drugie danie i jak bistek, bo różne dostawałem, jak bistek to mięso musi się rozpadać, one musi być takie ugotowane. I tutaj takie jest, nie trzeba ciąć nożem mocno. Zimne, gotowane wcześniej i niepodgrzane. Dobre połączenie, uwielbiam właśnie fasolę w tym sosie własnym, do tego jest ryż i ten bistek też zawsze ma pomidory, cebulę, w takim też sosie jest zrobiony. Super jedzenie, tym bardziej, że spodziewałem się, że ceny tutaj będą wyższe, a okazuje się, że no to jedzenie kosztowało tyle samo, co w Bogocie. Słyszałem też po opiniach, że Cartagena jest fajnie, tutaj gdzie jest centrum histórico i jest fajnie czysto, jest jakoś zadbane o to, a reszta miasta wygląda sypiasto. No i mieliśmy jakąś taką namiastkę tego, jak jechaliśmy wczoraj autobusem. No to widać było, że tutaj tam nie dbają, śmieci pełno było, dużo też bezdomnych ludzi. Widać, że takie biedniejsze dzielnice. Zobaczcie, po drugiej stronie ulicy są mury obronne jeszcze po Hiszpanach. Też jest tutaj fort taki ładny zbudowany, pozostałości właśnie po Hiszpanach. Ale dzisiaj tego fortu nie będę zwiedzał, dzisiaj idę w inne miejsce. Zresztą można tutaj wskoczyć na te mury, więc czemu nie? Wejdę na górę, zobaczę jak to wygląda, jaki jest widok. Też słyszałem, że w tamtych innych można chodzić jeszcze w podziemnych tunelach i to jest dobrze zachowane. Tam też jakiś, o widzicie, też jakaś forteca. Zaraz zobaczę. O, wyobrażam sobie, jak oni tutaj walczyli, jak oni się bronili, ci Hiszpanie przed najeźdźcami. A co tutaj? O, widzicie. Tutaj wysypisko. W takim miejscu miasto odgrodzone, ładnie wygląda, a z tej strony już wysypisko. Tutaj jakaś wieżyczka strażnicza. No ładnie, ładnie. A z tej strony ulica i ja muszę tym mostem przejść na drugą stronę. Tak, ja idę w tamtym kierunku. A tutaj jest ta kolejna, widzicie? Ludzie tam chodzą po murach. Jakie to jest wielkie. A tak to wygląda z tej strony od mostu. Tutaj pełno śmieci. Na tych filmach z Cartageny, ale to nie są jakieś statystyki, to są tylko moje spostrzeżenia.
będziecie mogli zobaczyć więcej czarnoskórych mieszkańców tego państwa niż w innych miastach, a to dlatego, że tutaj jak Hiszpanie przypłynęli 8 lat po tym, jak przypłynęli po raz pierwszy do Kolumbii, do tych terenów, do Santa Marta, to też taka ciekawostka, w Santa Marta założyli sobie pierwszą taką, powiedzmy, bazę, kolonialne miasto, no to tutaj 8 lat później, w 1533 roku, i to była brama dla Hiszpanów na to, żeby wywozić wszystkie dobra z Peru, z Boliwii, z tamtych rejonów, gdzie tam na tamtą stronę to był Ocean Spokojny, ale oni musieli właśnie dostarczyć te wszystkie rzeczy na tą stronę, na Morze Karaibskie, i dopiero stąd statkami wysyłano do Hiszpanii, no bo wtedy jeszcze, z tego co kojarzę, to chyba nie opływali Ameryki Południowej dookoła. Także to była jedna sprawa, a druga sprawa, że tutaj w to miejsce przywożono z Afryki bardzo duże ilości niewolników. I tutaj był handel tymi niewolnikami, ci niewolnicy tutaj pracowali, żyli. No i później jak ta kolonia padła, no to ci pracownicy tutaj zostali i moim zdaniem gołym okiem można właśnie zobaczyć tą różnicę między jakimiś tam miasteczkami niewielkimi w środku Kolumbii, a właśnie taką Cartageną. Tutaj też po drugiej stronie mostu już to wygląda gorzej. Zobaczcie, to jest ten potężny fort, który widzicie tutaj przede mną. I Hiszpanie zaczęli go budować już 3 lata po tym, jak przypłynęli tutaj. Ale o tym forcie to trochę innym razem, może jutro albo pojutrze. Zobaczymy, jak to będzie z tym czasem. I też taka mała ciekawostka na temat tego fortu. No ogromny jest, jak na niego patrzę. Pięknie to wygląda. Pewnie w zachodzie słońca też ładnie wygląda. I taka ciekawostka, podobno to jest największa budowla obronna zbudowana przez Europejczyków w Ameryce Łacińskiej, tu też w Kolumbii. A tak wygląda ten fort od drugiej strony. Tutaj widzę jakaś młoda drużyna baseballowa. Na mecz pewnie przyjechali. Zobaczcie, to nie są miejscowi, tylko to jest Republika Dominikany. Przyjechali na mecz baseballa tutaj. Daleko nie musiałem szukać. Patrzcie, tutaj już jest stadion do baseballa. Z kanalizacją w Kolumbii to tutaj słabiutko. Patrzcie, trochę popada i tutaj ulice już pozalewane. To kolejne miasto, gdzie kanalizacja nie działa tak jak powinna. Jakaś kobieta lokalna zobaczyła, że nagrywam coś telefonem i mówi: no kolego, schowaj ten telefon. Na tym wzgórzu jest jakiś klasztor, też można tam wjechać i ponoć piękny widok na miasto. Ale tak jak mówię, innym razem. Po drodze też mijam stację benzynową i oni tutaj mają za galon liczone, ale na litry to wychodzi jakieś 4100 peso, co daje nam jakieś 3,70 złotówkach za litr benzyny. To myślę, że to słuszna cena. Czym dalej w las, tym te dzielnice coraz gorzej wyglądają. Zobaczcie, jakie tutaj stare fury jeżdżą. A to, co wam mówiłem, czym dalej, tym gorzej. Tutaj sporo bezdomnych zbiera jakieś śmieci. Zobaczcie, jakie tutaj kiełbasy smażą. Te wyglądają już dużo lepiej, bo te ostatnie, co kupowałem, to takie parówkowe były. O, tutaj widzicie taki przekrój w środku. No też trochę smalcu ma, wiadomo, musi mieć. Ładnie te kiełbasy wyglądają. To jest pewnie ser jakiś rozpuszczony i pani tutaj smaży arepa. Marcin chodzi po mieście, ja dzisiaj spędzam dzień w domu. A zobaczymy, chyba że wyjdę. Zamówiłam sobie jedzenie na wynos. Zobaczcie w ogóle, jaka to jest cena. 72,5 tysiąca, to jest jakieś 60 kilka złotych, ale finalnie przez jakieś tam punkty i nie wiem co, właśnie zobaczcie, tu połowę, że obcięło, a ja w aplikacji jeszcze miałam, że zapłaciłam za to około 20 zł. I jeszcze odejmując punkty, to wyszło mi, że zapłaciłam takimi swoimi pieniędzmi 2000, czyli niecałe 2 zł. Zobaczmy, co to w ogóle przyszło. 2 takie miseczki z jedzeniem. Ładnie to wygląda. Jedną wzięłam z kurczakiem, drugą zaraz zobaczę, chyba z wołowiną. To wygląda na kurczaka, to na wołowinę. Taka meksykańska miseczka. No jestem ciekawa jak w smaku. Ja to sobie już zmiksowałam. Wszystko jest na ciepło. Na ciepło jest ryż i właśnie te mięso, które było. Sporo warzyw, także fajna taka porcja zdrowa. Biorę się za jedzenie. Kiełbasy nie jem, ale biorę sobie za 3 tysiaki taki sok z ulicy. No sok świetny wam powiem, nieźle orzeźwia, trochę słodki, trochę kwaśny. Widzę, że kolega tutaj sprzedaje ryby już ponacinane, takie, że na patelnię kładziecie, już są dobre. Sporo się tutaj dzieje, od jednej strony i od drugiej sprzedają. Tam jest chodnik, z tamtej strony, tutaj od ulicy. Wygląda na to, że ja już gdzieś tutaj jestem po mapie i raczej będę musiał gdzieś w środek wejść, bo tutaj jest ulica jakby. I gdzieś będę musiał pewnie tam poszukać jakiegoś wejścia na te Mercado. Ale deszcz zaczyna padać, słyszę i widzę.
To niedobrze, to niedobrze. Gdzieś do środka będę musiał iść. O, proszę bardzo. Tutaj jakie ryby. O kurne. Konkretne. No tym to się można najeść. Podpytałem pana, 14,50 wychodzi w złotówkach za kilogram takiej ryby. Tutaj kolejne miejsce, gdzie sprzedają ryby. Pani sprzedaje, patrzcie. Też konkretne sztuki. Tutaj już obczyszczone. O proszę, takie od razu na grilla albo na patelnię można kłaść. Jak powiem, że można tutaj wszystko kupić, to też nie skłamię. Oczywiście to taka przenośnia, że wszystko, ale wiecie o co mi chodzi. Tutaj wszystko można po prostu kupić. Co sobie tam pomyślicie do zjedzenia? O proszę, jakieś winogrona, jabłka, gruszki, wszystko, owoce, mięsa, ryby. Także wszystko jest. Rozpierdziel też tutaj jest niezły, tylko oni wiedzą o co chodzi. Oczywiście zawsze musi być miejsce, gdzie można się napić zimnego piwa. O, a tak wygląda jedna z tych uliczek. Kolorowo, zobaczcie, nawet na takich ulicach są murale. Tutaj co, jakaś knajpa? No nie wiem, po budynku jakoś nie poznaję. Tutaj skrzyżowanie, też niezły syf, owoce porozwalane. Wygląda jakby się zbierali już do domu niektórzy, bo takie porozwalane rzeczy. Tu jest ciekawie, tutaj się przejdę. O, jaka stara fura. Tutaj też zobaczcie, jaki stary Ford. O, tu kolejny, a tu Nissan jakiś stary. Co kawałek wołają do mnie gringo, gringo, więc daję im tutaj taką jedną lekcję, że ja nie jestem gringo, ja jestem z Polski. Żeby my nie myśleli sobie, że Polacy też są gringo. Pani mnie tutaj zaczepiła, krzyczy do mnie, więc przyszedłem, porozmawialiśmy chwilę, mówi, czym się zajmujesz? Ja mówię, że kręcę filmy na YouTube, a pani mówi, o to dawaj, nagraj coś, pokaż tutaj nas. Pani właśnie sprzedaje takie, chodzi, sprzedaje kawę, sprzedaje czekoladki po ulicach, ale mówi, teraz jest tak gorąco, że musi napić się piwa. Także gracias. Z tej strony na tej ulicy, co jestem, jest więcej barów i jakichś takich knajpeczek niż samego tego Mercado. Jakie stare fury, no bardzo mi się podoba ten kolumbijski styl. Tam jakieś sklepy, znowu jakieś mięso można kupić. Tutaj dalej jakieś, widzę, warzywniaki się zaczynają. O, skarpetki też można sobie kupić, jakieś chusty. Widzę, że tutaj jest jeszcze lepiej od strony kanału, od strony rzeki. Bo tutaj powiedzmy, że to jest kanał taki oddzielający wyspę od wyspy. I tutaj bardziej taki market samoróbki, widzicie? Jakieś takie szałasy tam porobione. Każdy sobie postawił jakiś stolik, jakiś namiot i sprzedają. Zaraz zobaczę, co tam jest w środku. Czuć tutaj świeżą albo już zepsutą rybę, ale widzę, że też są jakieś kutry, więc pewnie tutaj stąd wypływają na ryby chłopaki. Z kolegą sobie tutaj chwilę porozmawiałem. On mówi, że maluje, że jest malarzem tutaj, że nie łapie ryb, nie wypływa. Tak wspomniał mi, a ogólnie coś sobie tutaj jarał. O właśnie. Rozpierdziel tutaj z tej strony też jest dobry. No i tutaj patrzcie, takim motorem podjechał. Zabiera puste skrzynki, oni gdzieś tam na wyspy pływają i na wyspy zawożą towary tymi łódkami. Puste ładują, pełne. Także tak to tutaj codziennie gdzieś tam pływają, bo tutaj dookoła tej Cartageny są jeszcze fajne wyspy do zwiedzania. Też się tym interesowaliśmy, zobaczymy jak to wyjdzie. No nieźle, kurczę, powiem wam, że tutaj żyją trochę jakby z tego, jakieś biznesy wypływają w morze tutaj, żeby łapać ryby, a syf mają niezły. Te lodówki pewnie tu przygotowane, bo przywożą tutaj pewnie ryby. To akurat na prąd nie jest, w sensie jest na prąd, ale pewnie prąd nie podłączony, tylko zasypują to lodem. No i wiadomo, że taka lodówka to dłużej utrzyma zimno, jeszcze bym się wywrócił. Patrzcie, jaki tutaj syf. A tutaj widzę, że panowie szykują sieci. Pewnie jakieś łatanie albo rozplątywanie, albo nowe robią. Tutaj łódki wypływają stąd na inne wyspy, ale oczywiście też musi być bar tutaj. Piwo można sobie kupić. Myślałem, że to będzie trochę lepiej wyglądało, patrząc po tych miasteczkach, które odwiedziliśmy już wcześniej. Tych takich hiszpańskich, których byliśmy. Tam było bardzo ładnie, czysto, wszystko było zadbane, a tutaj oni w tych śmieciach sobie tam żyją i jak widać im to nie przeszkadza za bardzo. Zrobiłem sobie takie kółeczko i teraz będę wracał bardziej obok tego kanału, bo tak droga tutaj prowadzi, nie będę szedł tą główną. No i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tutaj też widzę jakieś Mercado już się zaczyna, te budynki, tak bym przynajmniej obstawiał. Większość stoisk to tutaj już pusta, więc pewnie te ryby jakoś łapią w dzień, raczej rano, chciałem powiedzieć. No i teraz to już większość jest wyprzedane. Zobaczcie, takiego miejsca trafiłem. Tutaj panie palą, tu pewnie takie wielkie gary stały, tak bym obstawiał, bo to tak wygląda. Paleniska są, panie mają już tutaj zrobiony ryż, patrzcie, jaki piękny ryż z owocami. Może pani jeszcze tutaj podsypuje trochę węgli. Tutaj pani ma też inne dania. Tutaj widzę jakaś wieprzowina albo wołowina szarpana. Wszystko w jakichś sosach. Są też kurczaki. No i oczywiście jest też zupa. Z tej strony jest
podobnie. Pani tutaj ładuje ładne rzeczy. Tam sporo ludzi się zajada. A ja wam jeszcze pokażę tutaj, z tej strony coś jest. O, pani też tutaj coś szykuje. O, uśmiecha się pani bardzo ładnie. Rybki usmażone. A spróbuję wejść tam do środka. Pokażę wam, jak oni to tutaj gotują. Patrzcie. Tutaj, na takim palenisku. A zobaczcie ten tłuszcz już jest tak czarny i pani tutaj smaży te ryby. Idziemy dalej, ale podejrzewam, że tu będzie właśnie podobnie, bo są ryże i tutaj taki sam ryż z owocami morza, są jakieś sosy. Pani już też mnie tutaj zaprasza. O, pani pozdrawia. Pani tam gdzieś woła. Ale myślę, no tak jak mówię, tutaj widzę, że wszystko jest to samo. O, pani już mnie za rękę ciągnie, pani mi nawet tutaj, proszę bardzo, da spróbować. O, co to jest? Pani pozdrawia, da spróbować. 7 polvo garantizado. Muy rico, señorita. Polvo. Widzicie? 7. Pani tak mnie osaczyła tam, że nie chciała mnie wypuścić. O, proszę, tyle mi dała. Ja mówię, nie, dobra, starczy, ja mówię, nie jestem głodny. To pani jeszcze jedno. Ja mówię, dobra, nie chcę. A tam mnie z powrotem wołają do następnego miejsca. Już jestem tak najedzony. Kolega tutaj się relaksuje w wózku, a ja idę jeszcze tutaj jakąś uliczką i zaraz sobie skręcę w lewo i pójdę z powrotem na ten kanał. Nie wiem, gdzie jestem, ale wygląda na to, że wyszedłem znowu gdzieś na ten market, na którym byłem, tylko na pewno gdzieś z innej strony jestem. Ale idę, po tym markecie się jakoś trochę przeszedłem. Kolega pozdrawia, patrzcie, ile oni tutaj, tyle ich ludzi ma. Cartagena, aparat na zębach, że ludzie w Europie tyle nie mają. To właśnie ponoć jest bardzo tanio tutaj, jeżeli chodzi o Europę, założyć taki aparat. Tutaj tą ulicą zaraz wyjdę już na koniec. Ale czy to jest węgiel drzewny? Tak, oni węgiel drzewny tutaj przywożą w takich workach, widziałem, a później ładują je w takie razówki, że podjeżdżacie, bierzecie sobie taką razówkę i na takiej razówce, jak nie macie gazu czy prądu, no to już obiad sobie ugotujecie. No mówię wam, tutaj już dużo tych rzeczy jest pozbieranych, zresztą te ryby tutaj na tym słońcu też długo nie poleżą. To i te ptaki tutaj się najedzą tymi rybami, resztkami, które tutaj zostają. To jest niezła fura, jakiś Amerykanin. Patrzcie, z przodu. Takie na Kubie jeżdżą dość sporo. Można jeździć sobie po mieście. No rewelka. A tutaj deska. No klasycznie. Chłopaki w domino grają. Patrzcie. No. Ale będzie nawalanka. A koniec gry. Ktoś wygrał, ktoś przegrał. Jeszcze nie wiadomo. Jeszcze do końca grają. No. Wygrał. Pan wygrał. Mówi, że wygrał. A. Pan wygrał. A grają oczywiście na siano tutaj. Za każdą grę każdy daje 1000, czyli po 90 groszy. Co najlepsze, że chłopaki przepuszczają siano, które zarabiają tutaj, bo to ich wózki z warzywami i owocami. Ten jeden już zrezygnował, bo siedział tutaj z nimi. Chyba przegrał trochę, więc już nie będzie grał. A ja idę dalej, no zobaczcie. Śmieci wszędzie. Ale co ciekawe, tutaj śmieci, a czekajcie, obejdę dalej. A z tamtej strony oni sami to nazywają Miami. Tutaj jest ten kanał, to jest kolejna wyspa i tam już są piękne dzielnice, raczej piękne, no w sensie bogate, ludzie z pieniędzmi tam mieszkają. Biorę sobie jeszcze jedzenie na wynos w takim miejscu, no mówię wam, zaraz zobaczycie jakie mięso. Kosztuje to tylko 8, oczywiście bez zupy, ale 8 tysięcy, czyli wychodzi lekko ponad 7 zł. A taką wołowinę sobie biorę w takim sosie własnym, widzicie? I do tego jeszcze będzie tam w pudełku soczewica. Ja powoli wracam do siebie na wyspę, a tutaj zobaczcie, to jest te Miami, o którym wam mówiłem. Wygląda na to, że tutaj ktoś żyje, bo widzę ciuchy, ręcznik jakiś się suszy. Pewnie ktoś tutaj sobie śpi, jakiś bezdomny. O, nawet są tam chłopaki. Wróciłem już do siebie na wyspę, widzę, że koledze się popsuł tutaj motor. Tutaj są te mury, które wam pokazywałem wcześniej. Dobra, widzę tam parasolki, jakieś barwne rzeczy, więc idę tam, bo w tamtą stronę jest to centrum. Tutaj widziałem właśnie przed chwilą, cała grupa wysiadła z autobusu, no i właśnie też tak zwiedza się tutaj Cartagenę, że się przyjeżdża na takie wycieczki. No jak ktoś jedzie na taką wycieczkę właśnie objazdową po Kolumbii z Polski, nie wiem czy Rainbow, czy jakieś inne firmy organizują coś takiego, no to właśnie tak to wygląda, że wysadzają was tu, obejdziecie sobie tą Cartagenę, później gdzieś na spanie i dalej. No i jestem już w centrum, pięknie to wygląda, tutaj już wam pokazywałem te kolumbijskie flagi, tutaj panie poprzebierane tradycyjnie. Zazwyczaj chcą pieniądze za zdjęcie takie, bo już widziałem tam chodzą z takimi plastikowymi owocami, żeby była taka imitacja. Nie kolega mi tu chce wcisnąć jeszcze jakieś przyprawy. Jestem jeszcze w jakimś parku i też widzę tutaj
Piękny pomnik przede mną, słońce trochę świeci. Po hiszpańsku tu napisane, nie wiem co to za pomnik. Idę teraz w stronę morza, można tak powiedzieć, tam jest taki kanał jeszcze. I zobaczcie tutaj jakie mury obronne jeszcze po Hiszpanach. Tutaj pewnie jeszcze takie armaty dekoracyjnie wystają, widzicie? A tutaj jak w Kołobrzegu można statkiem piratem popływać. Tutaj pewnie pan bilety sprzedaje. Quanto cuesta? Tu jest 120 000? No lekka przeginka. 120. To jest ponad 100 zł. Jestem właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie powiedzmy ten kanał oddziela wyspy od siebie. Widzę, że tam dalej też jest prąd, czyli prąd, co ja gadam? Widzę, że jest zamknięte wejście. Tam też jest jakiś statek. Można gdzieś się tam dalej przejść. Tam też jest piękna, zobaczcie, katedra stara. Widzicie, jedna jest żółto-biała, druga też podobne kolory, ale widać jakby starsza była albo nie malowana dawno. A ja sobie tutaj usiądę nad tym kanałem i zjem ten obiad, który wziąłem za 8000. Wygląda na to, że kręcą jakąś reklamę z lokalną modelką. Coś tutaj się dzisiaj szykuje, ludzie stoją w kolejce, żeby wejść tutaj na co? Na koncert jakiś? Tak to wygląda, jakaś scena tam rozstawiona. Policji tutaj sporo, bramki, krzesełka. Ale to raczej nie dla wszystkich, skoro są krzesełka, to pewnie są jakieś miejsca takie limitowane. Ciężkie słowo. Tak, i pewnie z jakimś biletem trzeba tam wejść. A scena tam, widzicie, przede mną jest jakaś taka kolorowa, właśnie w takich barwach karaibskich. I tak się zamyka moja pętla wyprawy dzisiaj samotnej. Wracam, już jestem przy tym żółtym kościele. A jak jest żółty kościół, to znaczy, że mam do mojej chaty jakieś 3-4 minuty. Zobaczcie, jak chłopaki grają w Chińczyka na ulicy. Jaka wielka tarcza. Pięknie. Tutaj w Kolumbii dużo razy zaczepiają, dużo rzeczy sprzedają, ale to są też cwaniaki. Oni mają swoje metody, jak zagadać. No i najczęstszą metodą jest, na początku zagadują where you from. No to wiadomo, rozmowa się zaczęła. Wy tam opowiadacie coś tam, on później wam wciska, coś sprzedaje. Też tutaj te nielegalne rzeczy wam wciska. I już zauważyłem, najlepszym sposobem jest powiedzieć, że jest się z kraju, z którego oni są. Na przykład jak ja jestem w Kolumbii, to mówicie, że jesteście z Kolumbii i oni już wiedzą, że nie ma wtedy miękkiej gry, że wy znacie te zasady i gry. I powiem wam, że często odpuszczają. Szefową udało mi się wyrwać z pokoju. Idziemy na miasto. Pokażę ci miasto, które wczoraj widziałem wieczorem. Gotowe? No, gotowa. No wczoraj już widziałam, że jest ładnie, więc jestem ciekawa, co tam jeszcze. Ale nadal wyglądasz bez sił. No bo jestem dzisiaj totalnie oklapłam z sił, także ten dzień był na regenerację i mam nadzieję, że przez noc jeszcze nabiorę sił. I jak Marii podoba ci się klimat tych uliczek? Zapowiada się ciekawie, ale ja dzisiaj jeszcze na to nie mam sił. Marii, tak, to tutaj, to ta polska restauracja tutaj. Zobaczcie, biało-czerwone flagi. Bardziej mi Farby. wspomniał, a ja właśnie idę i mówię, flaga Polski? I dopiero mi się skojarzyło, że wczoraj mówiłeś o tym jedzeniu, znaczy o restauracji. Tak się zakręciliśmy po tych uliczkach, że jeszcze taki kościół znaleźliśmy, też piękny, ładne kolory. Tutaj jakaś chata, jakiś dom obok, czy to w ogóle też jest kościół jeszcze? Marii już złożyła zamówienie. Marii, opowiedz, co będziesz dzisiaj jadła? Burrito wegetariańskie, już przejadł mi się kurczak, przejadło mi się mięso, w ogóle wszystko mi się ostatnio przejadło, a może dzisiaj po prostu taki dzień. Nawet kefir sobie kupię, bo szukam jakiegoś innego smaku dzisiaj. No i tak, i zamówiliśmy tutaj na ulicy 20 000, czyli jakieś 18 zł będzie to burrito. A widziałem wczoraj, bardzo ładnie to wyglądało, ale z mięsem. No ja bez mięsa. Tutaj widać jak robią, burgery się smażą, jest parówka z kurczakiem, są też frytki. Kolega pozdrawia, wczoraj mnie pamięta. Mariki warzywa już lądują tutaj na tą patelnię. Cebula, papryka, do tego będą pieczarki. Zobaczcie jaką porcję kolega tam wykombinował. Tam jest tylko trochę frytek, a reszta to jest kurczak i te wszystkie tutaj parówki, chorizo, do tego góra sosu. Mariki warzywa lądują już na placku, tam już kolega dał sałatę z jakimś sosem. Ser i pomidor z cebulą już w środku. Zobaczcie tutaj jeszcze jaką porcję sera kolega rozciągnął na tych frytach. My tutaj czekamy na burrito, a patrzcie jakie tutaj burgery się odwalają. Konkretne, sporo mięcha. Mam już swoje danie, zdecydowałam się, że zjemy to w spokoju w domu, bo dzisiaj, no ja nie wyjściowa. Mari już się zajada burrito i mówi, że jest pyszne, więc ja już mam ochotę tam też zęby wbić. Halo, to moje dzisiaj. Frytki wczoraj jadłaś. No dobra. Jednego. Ale gryzka. Okej.